Cześć, witam Cię w pierwszym filmie z serii Test narzędzi marketowych. W tej serii chciałbym pokazać w jak najbardziej rzetelny sposób, czy narzędzia z marketu nadają się do pracy w domu, na budowie czy w warsztacie, czy krótko mówiąc nadają się do kosza. Na pierwszy ogień idzie taki zestaw, czyli wiertła do płytek, ceramiki i niehartowanego szkła z przystawką centrującą. Taki zestaw firmy Parkside zakupiłem podczas spaceru w jednym ze sklepów z danej sieci. Zobaczymy, co to cudo potrafi. Oczywiście bez reklam, bez współpracy. Czysty, rzetelny test. Do roboty. Otworzymy sobie ten zestawik i zobaczymy dokładnie, co znajduje się w środku. Nasz boksik mamy już odpakowany. Prezentuje się to w następujący sposób. W środku pierwszy element to przystawka centrująca. Przystawka, która ma otwory o wielkości 5, 6, 8, 10 i 12 mm, czyli dedykowane pod nasze wiertła. W przystawce zamontowane dwa miejsca, gdzie możemy zamontować źródło wody, wężyk z butelką, czy jakiekolwiek inne opakowanie, które poda nam wodę pod ciśnieniem. Producent przewiduje, że tego typu wiertła mają być prowadzone właśnie na mokro. W pudełeczku mamy wiertła ze stali węglowej. Nie jest to żaden diament, także nie przewiduje producent, aby te wiertła mogły wiercić na przykład w gresie. Będziemy natomiast wiercić tymi wiertłami dzisiaj w ceramice i w niehartowanym szkle. Także przechodzimy do naszego pola testowego. Nasze dzisiejsze pole testowe to 3 rodzaje materiału. Płytka ceramiczna w 2 wariantach, czyli gładka i z fakturą, aby sprawdzić, jak przystawka radzi sobie właśnie na płaskich powierzchniach i takich fakturowanych. Szkło niehartowane. Nie miałem nic innego poza tego rodzaju słoikiem, także wywiercimy sobie w nim dziurę i sprawdzimy jakość tego otworu. Oraz płytka gresowa. Co prawda producent nie przewiduje wiercenia w gresie, natomiast zobaczymy, jak tego typu wiertła poradzą sobie z tego rodzaju materiałem i tak naprawdę kiedy ulegną zużyciu. W ramach testów na mokro skorzystam z takiego spryskiwacza firmy Ruby, który za pomocą wężyka podłączę do dedykowanego wejścia tej naszej przystawki do wiercenia. Wężyk pasuje idealnie. Także teraz przy użyciu wkrętarki, z racji tego, że w specyfikacji mamy 800 obrotów na minutę, możemy użyć tylko właśnie wkrętarki lub jakiejś szlifierki z regulacją obrotów. 800 obrotów to jest wkrętarka i tak naprawdę pierwszy bieg. Żeby nie przedłużać, bierzemy sobie naszą pierwszą płyteczkę, montujemy sobie do niej prowadnicę. No, pierwszy strzał i jakoś mocno jej wcale nie przyssało, to znaczy w ogóle jej nie przyssało. Podam sobie odrobinę wody, zwilżę tę płytkę i spróbuję zapiąć prowadnicę raz jeszcze. Docisnę ją mocno. Dobra, teraz chwyciła. Także przystawkę chyba lepiej złapać na mokro. W tej chwili trzyma to całkiem solidnie. No i dobra, bierzemy sobie nasze pierwsze wiertełko, w tym przypadku 5 mm. Montujemy we wkrętarce. Pierwszy bieg bez udaru i lecimy z wierceniem. Podaję sobie troszeczkę wody. Woda fajnie wypełniła nam w tej chwili te wszystkie otwory. Nie wiem, czy to widać, ja zrobię sobie jednak zbliżenie. Woda wypełnia te otwory prowadnicy i przez dłuższą chwilę ta woda w tych otworach pozostaje, także na pewno wpłynie to korzystnie na żywotność wierteł i na jakość tego otworu, także zobaczymy. No i lecimy z pierwszym otworem. Coś strzeliło, coś prysnęło. Co tu się wydarzyło? Może delikatnie
za mocno docisnąłem przy końcu. No ale spójrzmy, jak wyszedł nam sam otwór. Co do jakości pierwszego otworu nie mogę się przyczepić. Co najwyżej poprawię siłę nacisku w kolejnym wierceniu, bo chyba za dużo tej siły użyłem i końcówkę tej płytki po prostu mi ułamało i uszczerbiło. Zmieniam wiertło. Weźmiemy sobie 6 mm. Montuję przyssawkę. Nauczony doświadczeniem, zrobimy to na mokro. Czy trzyma? Wydaje się, że trzyma. Wkrętarka, pierwszy bieg bez udaru. Podajemy wodę i zmniejszam siłę nacisku. No i dobra, w tym momencie poszło. Gdzieś delikatnie nam sklinowało przy końcu. Otworek mamy. Co do jakości nie mogę się przyczepić. Otwór dobrej jakości. Tym razem jak użyłem mniej siły, faktycznie przewierciło się to z tyłu bardzo fajnie. Także jeszcze jedna próba w przyspieszonym tempie, może z największym wiertłem i przejdziemy do kolejnego materiału. Przy ostatnim wierceniu nie poszło już tak kolorowo. Wiertło wyrywało mi tą płytkę z ręki. Otwór nie jest wywiercony do końca, no i mam wrażenie, że jest delikatnie skoszony. Pomimo tego, że była zamontowana ta przyssawka, to gdzieś jednak to wszystko delikatnie uciekło. Sama przystawka też chyba z każdym wierceniem ulega uszkodzeniu, bo widać na niej takie fragmenty zielonego plastiku, które gdzieś tutaj się po prostu poniewierają i po tej płytce i na tej przystawce. Kolejny test przystawki, tym razem płytka ceramiczna z takim wzorem perforowanym. Chodzi w tym o to, żeby sprawdzić, czy ta przystawka jest w stanie do tego typu materiału w jakiś sposób się przyczepić. Raczej podejrzewam już, jaki będzie wynik, tym bardziej, że miała problem z gładką, suchą płytką. Uważam, że i z taką perforowaną sobie nie poradzi, no ale spróbujmy. Dociskam dość mocno, zapinam, no i niestety nie dała rady. Ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jest przystawka jakakolwiek innej firmy, która dałaby radę z tego rodzaju płytką. Jeżeli znacie takie urządzenie, dajcie proszę znać w komentarzu, na pewno chętnie je wytestuję. Zrobiłem delikatny porządek na naszym polu testowym i przejdziemy teraz do kolejnego materiału. Materiał, który przewiduje producent w wierceniu, to szkło niehartowane. I w tym oto słoiku postaramy się wywiercić otwór i zobaczymy, jakiej jakości nam ten otwór wyjdzie. Założę sobie na razie mniejsze wiertło, nauczony tym, co stało się wcześniej z płytką ceramiczną, i spróbuję z wiertłem 8. Także zapinam do wkrętarki. Pierwszy bieg bez udaru. Ze względu bezpieczeństwa i z racji, że to jest szkło, założę sobie okulary. Z samej przystawki już nie będę montował. Damy sobie tylko odrobinę wody na ten słoik i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie bez problemu go przewiercić. No ale cóż, ręce całe, spróbujemy go powtórzyć. Zupełnie z czystej ciekawości w ramach testu zamontowałem sobie do szlifierki kątowej wiertło diamentowe, które pozwala wiercić na sucho z dużymi obrotami i sprawdzę sobie, czy jestem w stanie z użyciem tego wiertła wykonać dziurę w słoiku, czy po prostu ja popełniłem jakiś błąd i przewiercenie tego typu naczynia jest po prostu nierealne. Także bierzemy się do testów.
Jak widać na załączonym obrazku, słoik jednak da się przewiercić. Zależy to chyba jednak od narzędzia, którego używamy do wiercenia. Także wydaje mi się, że w kolejnych testach słoik będzie dobrą bazą do tego, żeby testować właśnie tego typu narzędzia. Także otwór zaliczony, niestety nie przy użyciu tego typu wiertła, lecz przy użyciu wiertła diamentowego zamontowanego do szlifierki. I ostatni test przewidziany na dziś to wiercenie w gresie. Co prawda producent nie przewiduje, że tego typu wiertła mogą wykonywać otwory w gresie. Przeznaczone one są według specyfikacji do wiercenia w ceramice i w niehartowanym szkle. Jak się spisywały, widzieliśmy przed momentem, no ale w ramach testu wykonamy taki otwór i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie realnie w ogóle przewiercić taką płytkę gresową, ile czasu nam to zajmie. Montujemy sobie przystawkę prowadzącą, podłączam wężyk z wodą. No i znów na mokroń się nie udało. Spróbuję to jeszcze troszkę bardziej zmoczyć. Docisnę z większą siłą. No niestety, przystawka nie jest jakaś wybitna, jak widzicie. Jakaś odrobina tyłu sprawia, że na tej płytce już sobie po prostu z tym nie radzi. No jestem zawiedziony. Może jest to spowodowane tym, że płytka nie jest w połysku, tylko już delikatnie w macie i ma już jakąś minimalną strukturę. Na całkiem gładkiej i mokrej płytce przystawka sobie radziła, natomiast już z gresem, chociażby z minimalną fakturką, ta przystawka odpada. Dobra, za którymś razem się udało z użyciem większej siły, także podamy sobie wodę i spróbujemy w ogóle tą płytkę gresową przewiercić. No i o dziwo, w twardym gresie otwornice wykonały otwór i zrobiły swoją robotę. Otwór jest bardzo dobrej jakości, dlatego jestem akurat w tym przypadku pozytywnie zaskoczony. Pokażę Wam, jak to wyszło. Także uważam, że do mniejszych otworów ten zestaw jeszcze da radę, z większymi miałby problem. Z racji, że to wiertło poradziło sobie świetnie z otworem w płytce gresowej o grubości 6 mm, postaram się wykonać test i wywiercić jak największą ilość otworów w tej właśnie płytce i sprawdzić, gdzie jest wartość graniczna wytrzymałości tego wiertełka. Cztery otwory w gresie wywiercone, z czego czwarty już z uszczerbkiem. Na tym poprzestaniemy, ponieważ nie mam już więcej cierpliwości, żeby wiercić kolejne otwory stępionym wiertłem. Z gresem dało sobie to wiertełko całkiem nieźle radę, tym bardziej, że nie jest przewidziane do tego typu materiałów. Także przejdźmy jeszcze do podsumowania i zakończmy nasz test. No i na koniec podsumowanie. Zacznijmy od przystawki prowadzącej. Przystawka nie miała problemu, żeby zamontować ją do takich gładkich materiałów jak ta płytka, natomiast z takimi delikatnie chropowatymi, tak jak ta płytka gresowa, już miała problem i trzeba było użyć sporo siły i mocno tą płytkę zwilżyć, żeby ona po prostu była w stanie się na niej utrzymać. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy chodzi po prostu o zbyt małą średnicę tej przystawki, czy ten materiał tutaj jest zbyt twardy. Nie dawała rady się utrzymać zbyt dobrze na tych płytkach, nie mówiąc już o takiej płytce perforowanej. Jeżeli chodzi o same wiertła, to z tymi małymi średnicami nie było problemu. Czy to płytka ceramiczna, czy płytka gresowa, wiertła dały sobie radę, te otwory są precyzyjne, bez uszczerbku. Nawet te pierwsze otwory w gresie wyglądają bardzo dobrze, pomimo że producent nie przewidział tego wiertła do tego materiału, to ono sobie z tym poradziło. No i tych mniejszych średnic faktycznie użyłbym drugi raz, czy do wiercenia w ceramice, czy w gresie.
słoika nie będę już próbował tym wiercić, chociaż jak zobaczyliście na tym teście, który przyszedł mi w międzyczasie do głowy, da się taki słoik przewiercić bez uszkodzenia, z tym, że nie tego rodzaju wiertłem, a wiertłem diamentowym. Cały zestaw kosztował 39 zł. Czy kupiłbym go drugi raz? Myślę, że nie. Przystawka na pewno nie jest tego warta. Te dwa małe wiertełka dały radę, natomiast za te pieniądze jesteśmy sobie w stanie kupić dobrej jakości wiertło średnicy 6 czy 8 mm i użyć go na przykład w łazience do powieszenia lustra czy jakiegoś wieszaka. Wydaje mi się, że ta prowadnica też jest zbędna. Te wiertła są tak skonstruowane, że przy delikatnym nacisku robi nam się taka dziurka i w tej dziurce już mamy po prostu dalsze prowadzenie tego wiertła. Także dziękuję bardzo serdecznie za to, że dotrwałeś do końca. Jeżeli podobają Ci się tego typu testy, daj łapkę w górę, obserwuj mój kanał i do zobaczenia. Siema.